Witamy serdecznie po raz kolejny w czasach paleontologii i w czasach troszeczkę filozofii. Myślę, że Marka przedstawiać nie muszę, bo wszyscy już go znają, dlatego że zagościł się na kanale bardzo dobrze. Pod naszą rozmową jest również link do kanału Marka, więc ja zachęcam, żeby tam odwiedzać, żeby tam przeglądać, bo zawsze można sobie tam kupę rzeczy ciekawych znaleźć i przejrzeć. Ale zanim do naszego tematu przejdziemy dotyczącego prehistorii, gadów, dinozaurów i tego typu rzeczy, to ja tylko przypomnę, że jest wspaniała rzecz, taka jak ta woda toaletowa, o której bardzo często mówię. Subskrybenci bardzo sobie ją chwalą, ja ją polecam, jak ktoś będzie zainteresowany. Zapach taki troszeczkę tytoniu z wanilią. Można ją nabyć pod telefonem 570 814 076 albo jak wejdziecie na stronę brookshop.pl, no i tam możecie pod upominkami bez najmniejszego problemu znaleźć tą wodę toaletową. Bardzo fajna rzecz na prezent, bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś lubi takie zapachy. Ja to najczęściej mówię upadłego księdza, czyli po prostu takiej starej zakrystii, powiedzmy sobie szczerze. No a teraz możemy bez problemu przejść do naszego tematu. Witam Ciebie To raz jeszcze, Marku. najpierw tradycyjne dzień dobry wieczór wszystkim. No właśnie. Tematem dzisiejszego dnia jest, czy pradawne bestie mogły komunikować się z ludźmi. Mi tutaj bardziej chodzi o tą teorię o telepatii albo jakimś takim symbolicznym przesłaniu w tej kulturze pierwotnej. Powiedz mi coś takiego, czy Twoim zdaniem komunikacja musi oznaczać język, a może po prostu te, nie wiem, pradawne bestie mogły przemawiać do ludzi poprzez jakieś zachowanie, poprzez rytm natury, poprzez strach, czy poprzez jakąś na przykład intuicję. Jak ci się wydaje? Rozumiem, że jak mówimy o pradawnych bestiach, to mamy na myśli chociażby te domniemane gadoidalne istoty rozumne, które Mhm. ewentualnie mogły się pojawić. Zanim powiem o tych istotach, to powiem tak, nawet człowiek między sobą mógł się porozumiewać, zanim pojawiła się tak zwana mowa syntaktyczna, czyli składniowa, czyli to, czego my używamy chociażby w tej chwili. Mamy to ładnie podzielone, składnie, wszystkie elementy zdania, części mowy i tak dalej. Wszystko to sobie potrafimy odpowiednio ułożyć. Ale zanim się pojawił ten sposób komunikacji, no to jest komunikacja, która poprzedza język taki artykułowany i to nawet o miliony lat, bo to są sygnały zapachowe. Tych sygnałów używają zarówno jakieś zwierzaki, jak i przecież mógł bardzo pierwotny człowiek używać. Dalej, taką formą komunikacji jest również ruch, rytm tego ruchu, ale także kolor przybierany przez zwierzęta, jak to by było w przypadku człowieka? No chociażby, jeżeli człowiek był dobrym obserwatorem, no to chociażby widział zmęczenie i tym podobne odczucia, to się maluje na twarzy. Trudno tu mówić może do końca o kolorze, ale chociażby mimika twarzy. Mimika również może być elementem komunikacji. Wreszcie pewna synchronizacja zachowań, która pozwala też na porozumienie pomiędzy jednostkami, na przykład biorącymi udział w polowaniu. Ta synchronizacja powoduje, że wszyscy zaczynają się, albo większość, nazwijmy stada, zaczyna się zachowywać w bardzo zbliżony do siebie sposób. A więc podsumowując, mogły być używane takie elementy do komunikacji jak gesty, jak rytm, krzyk, ton. Jeszcze nic nie znaczył ten krzyk, ale mógł ostrzegać, mógł zwracać uwagę. Było też coś takiego, co nazywamy wspólnym polem uwagi. O co chodzi? Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że wspólnie obserwujecie no coś ciekawego, to wówczas wasze porozumienie jest oparte na prostszych zasadach. Nie musicie sobie wszystkiego wyjaśniać, opisywać, bo obserwujecie to samo. Możecie się posługiwać równoważnikami zdań, możecie to wszystko mówić na zasadzie tutaj, tamto, nie trzeba tego opisywać. A więc ta
to wspólne pole uwagi również daje pewien sposób komunikacji, ponieważ wszyscy uczestnicy danego zdarzenia koncentrują się na tym samym elemencie, więc wtedy łatwiej jest po prostu przekazać różne niuanse związane z daną sytuacją. W związku z tym jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to z tego punktu widzenia y, to przemawianie bestii czy tych stworów do ludzi mogą również mieć takie cechy i mogą być całkiem realnym doświadczeniem. Oczywiście tu budujemy to piętrowo. Najpierw zakładamy, że te gadoidalne istoty rozumne istniały, a potem, że przemawiały w pewien określony sposób, może niekoniecznie przez mowę, ale w jakiś sposób inny się komunikować, przez strach, przez rytm, ale musimy też powiedzieć, chociaż krótko, pewno to jeszcze rozwiniemy, że nie można wykluczyć również tego, że pojawiało się coś na zasadzie telepatii. Specjalnie mówię nie telepatii, a na zasadzie telepatii, ponieważ pewno jeszcze tę kwestię rozwiniemy, bo kiedy my mówimy telepatia, to najczęściej mamy na myśli taką komunikację pełną. Jak to często w literaturze jest opisywane, słyszymy głos w głowie, który nam coś mówi. To nie zawsze musi tak wyglądać. Telepatia nie zawsze musi tak wyglądać. No, w ogóle mówimy o zjawisku, co do którego pewno gdyby się spotkali naukowcy, to by się natychmiast pokłócili, bo telepatia, chociaż są przekazy mówiące o tym, że jest obserwowana, no to jednak w świetle, w którym widzi to nauka, ona do końca udowodniona nie jest. Zatem jesteśmy skazani na to, że jedni uważają, że telepatia istnieje, drudzy jak najbardziej nie. No ale przynajmniej jako zjawisko teoretyczne mogła zaistnieć i warto tylko pamiętać, że to nie musiała być telepatia, tak jak powiedziałem, oparta na prostych komunikatach takich prawie werbalnych, czyli tym głosie mówiącym w głowie. To mogła być komunikacja takiego wpływu na nastrój, na pewne elementy związane z odbieraniem, odczuwaniem świata. No właśnie, tutaj jak zacząłeś mówić, że niekoniecznie musiały to być te słowa, to automatycznie przypomniał mi się film. Ja myślę, że ty na pewno go oglądałeś. Chodzi mi o film Walka o ogień. To jest film, Oczywiście. to jest film, na którym nie pada ani jedno słowo. Tam tylko jeden mruk jest. W jednym momencie jedna osoba zamruczała, a tak to przez 1,5 godziny jest to film, gdzie nie pada kompletnie ani jedno słowo. I to jest też bardzo ciekawa sprawa, że to pokazuje, jak ci ludzie pierwotnie się brali, komunikowali ogólnie. Powiedz mi, A gdzie ten ci... warto powiedzieć, że jeśli chodzi o film Walka o ogień, to on jest nakręcony na podstawie powieści Rosnego i jest taka książka, ona jest zresztą dostępna w języku polskim, Walka o ogień, więc to może być podwójnie ciekawe. Ale w ogóle ciekawe jest to, że ten film miał bardzo dużo konsultantów ciekawych, pomimo faktu, że tam nie pada ani jedno słowo, nie? A tam było sporo naukowców, konsultantów, żeby w ogóle ten film powstał. No ale teraz z innej beczki troszeczkę. Powiedz mi, gdzie twoim zdaniem kończy się paleontologia, zaczyna się mit? Czy w ogóle te malowidła w jaskiniach jako... No bo można by powiedzieć, że te malowidła w jaskiniach to są jakieś wiadomości od istot. Czy one są badawczo uzasadnione, czy są raczej jakąś projekcją tej współczesnej wyobraźni, twoim zdaniem? No ja myślę, że znaczy w odpowiedzi dotyczącej tej granicy pomiędzy, e, pomiędzy szukaniem przez paleontologów a tymi elementami mitu, to w tej odpowiedzi znajdzie się niejako taka nadodpowiedź. Otóż paleontologia to materiał kostny. No to paleontologia, ale kiedy mówimy o człowieku, to już może nie tylko paleontologia, to już archeologia, więc ślady osadnictwa, różnego rodzaju artefakty, stosowanie w związku z tym metody izotopowej. Używa się całkiem od niedawna, ale jednak się używa genetykę. Tak zwana genetyka populacyjna, ona pozwala nam prześledzić
ruchy migracyjne, no w ogóle przemieszczanie się osobników, przemieszczanie się poszczególnych grup. To paleontologia i archeologia. Ale pytałeś o mit. No, mit zaczyna się, tak najogólniej odpowiadając, tam, gdzie my dzisiaj próbujemy odtworzyć znaczenie. Nie sam fakt, na przykład istnienia malowideł naskalnych, ale ich znaczenie. No, posłużmy się e, grotami Lascaux. To bardzo znane miejsce, w związku z tym dobrze przemawia do wyobraźni. Co my wiemy o tym miejscu? Że są tam zwierzęta, że, że przedstawione są tam sceny z polowania, że umieszczone są przynajmniej niektóre z tych obrazów, tych naskalnych malowideł, umieszczone są w trudno dostępnych przestrzeniach. Tyle wiemy na pewno. Ale czego nie wiemy, no to warto sobie też odpowiedzieć. My tak naprawdę nie wiemy, czy to była jakaś wiadomość, czy to był element rytuału. My tylko to odtwarzamy, my mówimy, co myślimy o tym, czyli czy to wiadomość, czy element rytuału, czy to był jakiś element techniki inicjacyjnej. A może to była forma narracji, rodzaj teatru, kiedy na żywo coś malowano, przy okazji jakoś nie wiem, gestykulowano, no w każdym razie próba przedstawienia czegoś, no niejako takie pierwociny telewizji czy teatru. Y, A może było to coś, co nazwalibyśmy zapisem doświadczenia, może elementem szkolenia, no może to nie do końca pasuje do tamtych czasów, ale tak, elementem na przykład teoretycznego szkolenia, jak się zachować w czasie polowania, czego nie robić, a co robić. No, przykład. Nie wiem, ja podobnie się zachowuję jak wszyscy, którzy próbują odtworzyć znaczenie tychże malowideł. My tak naprawdę nie wiemy nic. Te wszystkie bardzo takie gładkie teksty mówiące o tym, że my tu wiemy, oni malowali, bo dlatego i dlatego, no to wszystko bardzo ładnie brzmi i to czasami jest oparte o obserwacje takie antropologiczne z czasów współczesnych. No, że powiedzmy no, ludzie na pewnym poziomie kultury, na pewnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego malują takie malowidła, ponieważ i dzisiaj robią to dlatego i dlatego. I my niejako przez analogię mówimy sobie, no to wtedy też robiono z takich samych powodów. No, równie dobrze, jakby wyprzedzając pytania, a nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, możemy sobie powiedzieć, że te malowidła to była forma komunikacji, na przykład tych istot, tych bestii, tych gadopodobnych istot z człowiekiem. A te malowidła to jest tylko właściwie to jest tylko efekt tego kontaktu. Był jakiś kontakt, a człowiek to później zapisywał, zamalowywał, czy jakkolwiek to powiemy. My tak naprawdę możemy tylko powiedzieć, jak sobie wyobrażamy rolę tych malowideł. Nic nie możemy powiedzieć na temat tego, dlaczego powstawały, czy to na przykład z woli jakiegoś obcego nadawcy, y, jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której też chyba trzeba powiedzieć. Człowiek z tamtych czasów, znowu mówimy o tym, co przypuszczamy, człowiek z tamtych czasów mógł tak do końca nie odróżniać, nie oddzielać nawet świata przyrody od świata podmiotów, czyli na przykład istot, które mówiły. Był jakiś osobnik, który coś starał się przekazać, dla tamtych ludzi mogło być to nierozróżnialne. Chociażby. Ja staram się specjalnie wprowadzić taki mały chaos, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że nasza wiedza w tym zakresie jest pozorna albo teoretyczna. My tak naprawdę dzisiaj w tej chwili zajmujemy się gdybaniem, czyli co nam się wydaje. Nie, nie słyszę, nic nie słyszę. Mm-mm.
Nie słyszę nic. Nie słyszę. No, tak naprawdę zacząłem o tym mówić, bo ja sam do końca nie wiem. Z jednej strony jest tyle doniesień dotyczących właśnie przekazów telepatycznych. No, szczególnie ludzie zainteresowani na przykład ułapami, wzięciami, oni bardzo często nawiązują do telepatii, mówią o tym, że słyszeli głos w swojej głowie. To były takie przekazy mentalne, czyli słyszeli myśli, słyszeli pewne sformułowania, no, odbierali. To czasami to jest ostro powiedziane. Więc dlaczego mam nie wierzyć, że to jest możliwe? Ale z drugiej strony bardzo często się mówi, że istnieje coś innego, co w jakiś sposób przypomina telepatię. To jest na przykład to, co często jest wykorzystywane przez różnych magików, mentalistów, czy jak to się nazywa, czyli odczytywanie z twarzy, w ogóle z ciała różnego rodzaju mikroekspresji. Wrażliwość na tę mikroekspresję, czyli na ruchy danej jednostki, na synchronizację tych ruchów, nawet zdolność czytania pewnych intencji z jakichś minimalnych zupełnie sygnałów. I muszę powiedzieć, że to też jest przekonujące, że na przykład, i to może uzupełnia Twoje pytanie, które zadałeś na początku, że czytanie takich mikroekspresji, obojętnie czy potraktujemy to jako odmianę telepatii, czy zupełnie osobno, to w takich kulturach łowieckich, o których mówimy, tych bardzo, bardzo pierwotnych, ono może spełniać również rolę wspaniałej komunikacji. Jeśli ktoś jest wrażliwy na te mikroekspresje, tak, zostańmy przy tej nazwie, bo ona chyba zdecydowanie najlepiej to wszystko tłumaczy. Jeśli ktoś jest wrażliwy na te mikroekspresje, to łatwiej jest na przykład skoordynować działania, chociażby łowieckie, kiedy czyta się właśnie w tych mikroekspresjach, to napięcie ciała chociażby, y, wyczuwanie zmiany rytmu zarówno tej grupy, która poluje, ale przecież wyczuwanie mikroekspresji nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie partnerów w polowaniu, ale także obserwacji stada i wyczuwania tych mikroekspresji zwierząt, na które polujemy. Więc to, co dzisiaj nazwalibyśmy jakimś telepatycznym porozumieniem, mogło być tak naprawdę jakąś taką hiperwyostrzoną percepcją natury społecznej. Bo w takim środowisku, w jakim żyli ci pierwotni łowcy, e, tam nie ma jakiegoś hałasu, nie było jakiegoś hałasu informacyjnego, no, technologicznego to już w ogóle, więc ta zdolność mogła być u naszych przodków znacznie bardziej zarysowana, znacznie bardziej wykształcona niż to, na to patrzymy dzisiaj. My dzisiaj bardzo wiele różnych zdolności może nie zatraciliśmy, ale one są stale mniej eksponowane, mniej z nich korzystamy, a czasami nie korzystamy w ogóle. No. Dzisiaj nie patrzymy, nie uczymy się obserwować drugiego człowieka, raczej unikamy pewnych obserwacji, bo to nie wypada, albo jak może nie chodzi tylko o czy wypada, czy nie wypada, ale też no po prostu dogadamy się werbalnie, no to po co będziemy używać jeszcze jakiejkolwiek innej, cudzysłów, mowy.
tu znowu trochę odzywa się we mnie zainteresowanie science fiction, ale zanim o tym zainteresowaniu, to warto powiedzieć, że pewne figury zwierzęce wydają się dosyć uniwersalne na całym świecie. To nigdy nie jest oczywiście 100%, ale bardzo często w różnych punktach świata wilk w pierwotnych kulturach był nauczycielem. Wąż był kimś, kto dawał wiedzę. Ptak bardzo często był charakteryzowany jako posłaniec. I to znajdziecie Państwo, ja wiem, na północy, w Eddzie poetyckiej. Popol Vuh. Zwierzęta uczestniczą nawet w genezie. Y, I znowu można zadać pytanie, czy to jest symbol, bo to może być symbol, po prostu pewna personifikacja jakichś tam umiejętności, a może jest to echo doświadczenia. Teraz to jest ważniejsze. Jakiego doświadczenia? I teraz nawiążę do tego science fiction. Otóż jest kilka książek, w których i ludzie, i obcy, to w zależności od tytułu, używają zwierząt odpowiednio zmodyfikowanych z przeszczepionymi mózgami jako swoich partnerów, jako też istoty rozumne, które po prostu mogą więcej, mogą inaczej. No bo znowu, zmysły zwierząt są w wielu przypadkach znacznie bardziej wyostrzone niż zmysły ludzkie. I teraz wyobraźmy sobie, i tu odetnijmy się od techniki, jakiej to było zrobione, czy to przeszczepianie mózgu, czy też przeszczepianie świadomości, a może to w ogóle były nie twory żywe, tylko na przykład jakieś maszyny, które przypominały, no powiedzielibyśmy roboty, które przypominały zwierzęta, a służyły pewnym celom. Dzisiaj tego znowu nie wiemy i pewno się nie dowiemy, natomiast warto mieć to na uwadze, że to nie musiał być koniecznie symbol, to mogło być właśnie echo pewnych rozwiązań stosowanych przez obcych, jeśli ci obcy byli, albo na przykład przez te bestie, przez te gadopodobne istoty rozumne, cokolwiek to było, mogły wykorzystywać po prostu takie zwierzęta, czy zwierzęta troszkę może bardziej, to już właściwie nie wiadomo, czy to zwierzęta, istoty rozumne w ciałach zwierząt, może to były, tak jak powiedziałem, maszyny. W dodatku my jeszcze mamy jeden ślad. Kiedy mówimy o paleoastronautyce, tam się bardzo często pojawia coś, co dzisiaj nazywalibyśmy hybrydami. Ludzi, zwierząt różnych. No, wystarczy spojrzeć, ja wiem, do mitologii egipskiej, ale to nie tylko. Mitologie są pełne różnego rodzaju zhybrydyzowanych postaci, istot i być może to jest jakiś element, znowu nie jesteśmy go w stanie odczytać, ale tak jak powiedziałem, chodziło mi o to, żeby przedstawić, że te, te zwierzęta w mitologiach wcale nie musiały być tylko i wyłącznie symbolem, jakimś takim nawiązaniem, jakąś taką przenośnią wielką. To równie dobrze mógłby być ślad rzeczywistych, faktycznych wydarzeń i obserwacji tych ludzi, którzy żyli bardzo, bardzo dawno temu. Warto też powiedzieć, że gdzieś tam Gdzieś tam w mojej głowie pojawia się przy okazji tych zwierząt coś takiego, co nazywamy animizmem. Ten animizm, no chociażby Edward Taylor to opisał znakomicie, warto sięgnąć po jego pracę. On opisał to w ten sposób, że aminizm patrzy na świat w taki sposób, że świat zamieszkany jest przez podmioty, a nie przez obiekty. Stąd też nadaje się świadomość różnym elementom, które nas otaczają. Różne rzeczy do nas mówią. Te ożywione i nieożywione zaczynają w pewnym momencie w tym animizmie do nas mówić, przemawiać. Znowu w różnej formie oczywiście, to one nie zawsze wygłaszają swoje kwestie i schodzą ze sceny. Czasami to przemawianie wygląda w bardzo specyficzny sposób, ale jeśli ktoś jest zainteresowany
właśnie taką ekspresją, to pracę Edwarda Taylora polecam. No właśnie, bo czy te bestie dalej są tymi gadopodobnymi istotami, czy też już szukamy, rozszerzamy tę definicję? Bo znowu te zwierzęta, jeśli będziemy się trzymać tego pierwotnego założenia, czyli że gdzieś tam dawno, dawno temu nasi odlegli przodkowie zetknęli się z jakimiś przedstawicielami cywilizacji, obcej cywilizacji. Być może byli to przybysze gdzieś z gwiazd, a może to byli przedstawiciele cywilizacji, która powstała tutaj na Ziemi bardzo, bardzo dawno temu. Wtedy może była schyłkowa, albo może szykowała się do opuszczenia Ziemi, no i jeszcze jakiś kontakt nastąpi. No to możemy tak to odczytywać i wtedy ja myślę, że tego nie będę przybliżał, bo to dla wszystkich jest w miarę jasne, jak wyglądały te kontakty. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę nie tylko te gadopodobne istoty rozumne, ale na przykład rzeczywiście to, o czym mówiłem, czyli zwierzęta i ich role, na przykład w bardzo pierwotnych praktykach magicznych, czy też w praktykach szamańskich różnego rodzaju, no to musimy pamiętać, że zwierzę bardzo często odgrywało tam znaczącą rolę. Do dzisiaj wiemy o tym, że praktyki szamańskie, no zwierzę bardzo często prowadzi duszę, chroni w podróży, czasami jest reprezentacją jakiejś kosmicznej, boskiej siły, przedstawicielem, pośrednikiem. I tu może być ciekawe, bo skoro jest pośrednikiem, czyli jest pomiędzy nami a istotą, która do nas przemawia, to będzie ta gadoidalna istota, o której cały czas mówimy od początku dzisiejszego spotkania, czy też jakakolwiek inna, być może zwierzę, odpowiednio zmodyfikowane zwierzę, nie wiem tego, może pełnić rolę pośrednika. Pozwala się połączyć, pozwala się porozumieć w ogóle, pełni rolę takiego translatora, który niejako objaśnia, co tamten ma na myśli i co my mamy na myśli jako przedstawiciele swojego gatunku. Mm, Trudno powiedzieć. No, bardzo często różne drapieżniki były postrzegane jako takie zwierzęta stojące na granicy życia i śmierci. Tu się trudno dziwić. No, w czasie polowania taki drapieżnik mógł zakończyć życie przeciętnego łowcy bardzo, bardzo szybko, więc rzeczywiście ta granica życia i śmierci no, bardzo realna była. Ale za tym idzie na przykład postrzeganie ładu i chaosu. A skoro ład i chaos, to bardzo szybko pojawia się światło i ciemność. A skoro mamy na myśli człowieka bardzo, bardzo jednak pierwotnego, no to wiadomo, że światło było czymś bardziej bezpiecznym niż ciemność. W ciemności zawsze czaiło się zło. Najprawdopodobniej to zło było czymś bardzo naturalnym. Drapieżniki polują w ciemności, więc człowiek bał się ciemności. No ale też nadał jej cechę, nie lubił jej, więc nadał jej cechę zła. I stąd się to mogło brać, stąd takie, a nie inne postrzeganie. No ja myślę, że człowiek ma z jednej strony ma pewne naturalne granice percepcji. Mamy biologiczne ograniczenia i to już dzisiaj wiemy dosyć dobrze, że zakres fal świetlnych, częstotliwości dźwięku, no to wszystko zależy od czułości naszych, znaczy to, co słyszy, inaczej, zaplątałem się sam we własne słowa.
postrzegamy pewne zakresy tych fal świetlnych, fal dźwiękowych. To zależy od czułości naszych receptorów. One mają określoną czułość, dlatego są zwierzęta, które słyszą więcej, widzą więcej, e, postrzegają jakby szersze widmo, czasami kosztem czegoś, ale moglibyśmy się, powiedzmy tak bardzo patetycznie, moglibyśmy się uczyć od nich pewnych one widzą, a więc mogą obserwować coś, czego my nie widzimy. I znowu, kiedy nawiążemy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że zwierzę mogło być takim pośrednikiem, ale mogło też być informatorem, jeśli człowiek, na przykład kiedyś, dawno, dawno temu, miał jakąś część mózgu odpowiedzialną za to, co dzisiaj nazywamy telepatią, no to może mógł się werbalnie, pewno nie, ale niewerbalnie porozumiewać ze zwierzęciem i widzieć świat jego oczyma. A skoro tak, to widział jakby więcej, bo przefiltrowane było to przez oko tego zwierzęcia. Zatem no, to jest jedna sprawa, ale warto też pamiętać, że za wszystkimi zmysłami człowieka stoi mózg. One są z nim połączone. Oko, nasz słuch, czy też smak, węch, to wszystko jest połączone z mózgiem. I my bardzo często, szczególnie w naszych czasach, my często filtrowane to mamy kulturowo. Bardzo często jest tak, że pewnych rzeczy nie dostrzegamy, chociaż moglibyśmy je dostrzegać, ponieważ gdzieś tam jest to w jakiś sposób przez nasz mózg moderowane. Pewne rzeczy są wycinane z naszej percepcji. To się nie u wszystkich zdarza. Bywa tak, że z grupy ludzi jakiejś większej y, większość nie słyszy czegoś, a ktoś słyszy. Ktoś czegoś nie widzi, a ktoś jeden słyszy. To, jak ograniczona jest nasza percepcja, to ja proponuję do internetu myknąć, pewno Państwo zresztą o tym wiecie, i zobaczyć sobie, jak stary jest nasz słuch. Nastolatki bardzo często słyszą bardzo, bardzo wysokie dźwięki, których osoby na przykład po 30 już nie słyszą. No to się zresztą pogłębia później z wiekiem. Do czego doszło? Kiedy komórki jeszcze raczkowały, no to przekazywanie sobie SMS-ów, wiadomości na lekcji, kiedy był wyłączony dźwięk, no oczywiście była wibracja, ale wibracja ma to do siebie, że ją słychać. I nauczyciel mógł się okazać wredny i takiego ucznia złapać. Co wymyśliły nastolatki? Wymyśliły właśnie dzwonki, których nie słyszy nauczyciel. Nauczyciel to jest na ogół kobieta albo mężczyzna, który ma minimum 25 lat. No więc nastolatki wybrały taki dźwięk, który słyszały, bardzo wysoki, i dzięki temu po prostu komunikaty przychodziły. Ktoś wiedział, że dostał właśnie SMS-a, po prostu tego SMS-a sprawdzał. Opowiadam o tym dlatego, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że nawet takie zeznanie, niczego nie widziałem, niczego nie słyszałem, to jeszcze nie oznacza przecież, że tak było naprawdę, że tego nie było. Yy, Czasami te subtelne rzeczy po prostu do niektórych osobników nie docierają. Tak bym to widział. Znowu muszę odpowiedzieć tak trochę Salomonowo, bo gdybym się na chwilę przekształcił w naukowca, to bym powiedział, nie, że nie ma co, proszę Państwa, wymyślać, kombinować, trzeba brać twarde fakty, na które mamy potwierdzenie. To jest taki dogmatyczny, moim zdaniem, redukcjonizm, czyli odrzucamy wszystkie doświadczenia jako złudzenie. W ogóle nie chcemy tego badać, bo wiadomo, że to bzdury. Więc ja bym się do tego nie przychylał. Jednak skoro jakieś zjawisko wydaje nam się niepokojące, wydaje nam się może nie do końca realne, ale jednak
no, gdzieś tam funkcjonujące, to ja bym takiego redukcjonizmu nie uprawiał. Ale z drugiej strony warto też pomyśleć o tym, że czyha na nas coś takiego, co nazwałbym bezrefleksyjnym mistycyzmem, czyli przyjmujemy dokładnie każdą narrację, że to jest fakt, taki ontologiczny fakt, czyli na pewno istnieje. To jest i po prostu nie ma o czym dyskutować, nawet nie mamy na to dowodów. Ja myślę, że w tym przypadku trzeba się, trzeba się zdecydować na oddzielenie, na pewną równowagę, oddzielenie jakichś takich danych, które otrzymujemy od interpretacji, ale też, no owszem, to jest takie zachowanie bardzo naukowe, ale też warto dopuszczać hipotezy, no oczywiście z tym wymaganiem falsyfikowalności, ale przecież, żeby coś sfalsyfikować, to warto czasami dobrze poszukać takiego eksperymentu, który nam rzeczywiście pewne rzeczy wykluczy, bo nie jest problemem powiedzieć, skoro nie słyszę, to tego nie ma. To już o tym mówiłem. A może warto się zagłębić i zobaczyć, czy może jednak coś tam jednak jest. I wtedy ta falsyfikowalność będzie po prostu polegała na czymś zupełnie innym. Moim zdaniem nauka nie powinna eliminować tajemnicy, tej tajemnicy, o której gdzieś tam przez cały czas dzisiaj rozmawiamy. Ona ją powinna doprecyzowywać, czyli mówić odkąd dokąd, jak to możemy zbadać. Więc możliwe całkiem, zaczęliśmy od tego, że telepatia jest czymś, co niektórzy odrzucają, więc możliwe, że ta telepatia była tylko wyostrzoną empatią, a może nie. Więc warto by to jakoś znaleźć eksperyment, który mógłby to ewentualnie badać, bo to jest na tyle fizyczne, na tyle wydaje się obserwowalne, że tylko warto by wymyślić eksperyment, który do tego by nawiązywał. Dalej, znowu, ten problem, który się dzisiaj pojawił. Czy były mówiące zwierzęta? No może były, może nie były. W jaki sposób mówiły? Czy tą telepatią, czy paszczowo, że tak się wyrażę? Czy aparat mowy zwierząt jest do tego przystosowany? A może jeszcze inaczej? Może to był rodzaj złudzenia, pokazania człowiekowi przy przekazie telepatycznym, że ta paszcza się tam ruszała, to chodziło o to, żeby on prędzej uwierzył, bo gdyby zwierzę tą paszczą nie ruszało, to mógłby ten pierwotny człowiek mógł w to nie uwierzyć tak łatwo. Dalej, może te znaki bestii, o których mówiliśmy, tych jaszczuroludzi, no to było związane na przykład z jakimś bardziej dokładnym, większym, bardziej ciasnym sprzężeniem człowieka z ekosystemem. Zwróćmy uwagę, że my, ludzie współcześni, jesteśmy tak naprawdę oderwani od przyrody. My sobie jedziemy do lasu, jedziemy nad morze i się zachwycamy, jak jest pięknie. A tak naprawdę wiemy, i to chyba nie wymaga dowodu, a jeśli ktoś chciałby tego dowodu, to wystarczy książki właśnie związane z szamanizmem, ale nawet z podróżnikami i podróżnicy bardzo często relacjonują takie fakty, jak bardzo ludzie ci z dżungli są związani z przyrodą, jak ją czują, oni potrafią wyczuwać, słyszeć rzeczy, których biały człowiek, który przyjechał na gościnne występy do tej dżungli, po prostu nie słyszy, nie odbiera. To nie chodzi tylko o słyszenie, nie widzi i tak dalej. Inne zmysły po prostu są na tyle stępione, te zmysły współczesnego człowieka, że zmysły tych ludzi, których nazywamy pierwotnymi albo prymitywnymi, no to wyprzedzają nas, oho, ho, aż byśmy się zdziwili. Oni słyszą, widzą, czują więcej. Moglibyśmy im chyba pozazdrościć.
Mnie kości jeszcze ze starości, że tak sobie zrymuję, nie bolą. Padać też nie pada. Być może, to dowcip jest oczywiście, żart bardziej, być może poruszamy dzisiaj jakiś taki temat, sam nie wiem, która to część mogłaby być, który jest systemowi niewygodny, ale cały czas nie wiem, który. Który element naszej rozmowy mógł taką panikę systemu wzbudzić. Pozdrawiam wszystkich.